Dobra, teraz co? No bo ostatnio Ale co to, jak ma pan kamerkę, to musi pan to ściągnąć. zatrzymałem się w takim pięknym podkarpackim lesie. Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj będą małe zmiany, dlatego że mam dzisiaj inną trasę. A więc przychodzę sobie na magazyn, przychodzi do mnie spedytorka i mówi: zobacz sobie, jaką masz trasę. Ja patrzę, a tutaj Leżajsk, Nowa Sarzyna, Jarosław, Przeworsk. Kurde, od razu mi się Micha ucieszyła. Ale powiem Wam tak, mimo to, że jeździłem na tych trasach kiedyś wiele razy i punkty na pewno też różne znam, teraz te punkty na pewno mi wyleciały z głowy. Samo ładowanie na magazynie dzisiaj rano zeszło mi chyba, no nie wiem, z 1,5 godziny albo więcej. Takie widoki na tej trasie. Sokołów Małopolski. No to co, pojadę sobie najpierw na Leżajsk, później sobie zrobię Nową Sarzynę, tam mam jakiś taki dosłownie po kostki jakaś paletka, ale bardzo ciężka jest. No i później jadę w kierunku Przeworska. Tam między Przeworskiem właśnie chyba a Leżajskiem mam jeszcze jakąś taką miejscowość. Kurde, nie mogę jej teraz zapamiętać. Miejscowość Czerce. Nie wiem, czemu mi się z Czermną cały czas kojarzy. Czerce. Później Przeworsk i na końcu Jarosław. Pytałem się, jak to ładować, bo nie wiem, czy kończyć na Jarosławiu, czy kończyć gdzieś na tym Leżajsku. Nie wiem, czy tam więcej odbiorów będzie i czy w ogóle będzie, nie? Jezu, jak ja tu dawno nie byłem. Naprawdę dawno tu nie byłem. Dopiero wyjechałem z magazynu, a już jestem, kurde, w Sokołów. Ile tam zostało? 23 km? Ja pierdzielę. Nie, no no dlatego chłopaki przyjeżdżają później o 13 i kończą robotę, kurde. Zobaczcie, jakie mam zajebiste okulary. Nie wiem, czy to widać. Także, kurde, trzeba jeździć teraz w służbowych okularach, bo po premii będzie. Jeszcze takie buteleczki dostaliśmy, zobaczcie tutaj. Na zimną wodę. Dachser też pisze. No elegancka. Pierwsze dino na Podkarpaciu, które ja wyhaczyłem teraz. Naprawdę. Nigdy nie widziałem dina na Podkarpaciu. Łyk kawki. No to co? 21 km do celu, do pierwszego punkciku. 18 km teraz prosto. Ale trzeba mieć z tyłu głowy, że zwierzyna zawsze może Ci wyskoczyć. Często ludzie właśnie popierdzielają, w tym ja sam nieraz, no nie zapomina się, wiadomo. Jest i Leżajsk. Tak późno wyjechałem, a już jestem w punkcie docelowym, można powiedzieć. Na Nowym Sączu to ja dopiero gdzieś po 10 jestem, a wyjeżdżam o 7. Ten społem dalej tutaj istnieje. Tutaj się jeździło po tych społemach. Targało się w łapach busami. Bez windy, bez niczego. No, wcześniej pisało 10 ton, no ale ja spokojnie sobie to szybko przeliczyłem. To ja ważę tam niecałe 3 tony, auto 6,5, także spokojnie. Tu dziś pokazuje, że w prawo. No to jedziemy tu. Kolegi nie zabrać. Jak to się nazywało? Grant. Pan mówi, że tam tyłem, gdzie ta rampa jest, tutaj trzeba między tymi samochodami się tam poprzyciskać. Ściągnę te bryle, bo kiepsko widzę. SE4, 3, 4 chyba. I jedna taka mniejsza jest. Ja go zaraz troszkę podniosę.
No dobra. Jeszcze tak z 10 centów. Trzeba było to pospinać, bo kurwa to jebło. Słuchajcie, teraz mi się przypomniało, że ja tu jeździłem do tego punktu, to wiele razy, w 2015 roku. Gdzieś tu się zrzucało do tych drzwi, ale czy dalej tak jest? A, tędy to się teraz wjeżdża. A? Stop. Chyba tu jest magazyn, tak? Chyba tak, dobra. Tu sobie staniemy. Cześć. No dam wam parę kabinek. Parę jednak? No, z 5 chyba. Dobra, teraz co? Nowa Sarzyna, Chemików 1. Na pewno byłem na tej ulicy, tam jakieś zakłady są chyba albo coś. Możliwe, że to jest ten zakład i takie procedury, bramy, nie bramy. A, zaraz mi się przypomni. W nie swoich trasach to trzeba bardzo uważać na różne rzeczy, bo szybko można coś pozahaczać, bo po prostu nie masz tego jakby we krwi, nie? Po tych punktach nie jeździ się. Jeszcze GLS-ik przyjechał. Poczekamy. Spoko, spoko. Dobra. Trzeba się szanować, nie? Dobra, do tej Sarzyny 13 km. 10:18 tam będę. I połowę prawie trasy zrobione. A sobie gadałem z gościem jeszcze pół godziny. Trelelele. Takie trasy to są dla mnie teraz sielanki. Powiem wam, że ja dzisiaj jestem taki zamotany, że już jedną pauzę zrobiłem pod rampą. Oczywiście nieświadomie, na firmie rano. Tutaj u tego gościa z tymi beczkami takimi, z tymi ADR-ami. Jeszcze trochę kurwa 45 znowu by tam trzasnęła. Proszę, działkowcy sobie tutaj ładnie grządki sadzą. Pięknie. Nowa Sarzyna. Dobra, skręcamy w lewo. Tu był kiedyś fotoradar. Ciekawe, czy dalej jest? Jest tam, tylko taki nowy, już lepszy. Brama główna. Dobra, podjadę tam bliżej pod bramę. Wezmę skaner, żeby tam jakieś dane czy coś. Dobry. Tutaj na biuro. Tutaj, tak? Ale Tu, no. Tutaj, tak, tak. No bo ostatnio. Ale co to, jak ma pan kamerkę, to musi pan to ściągnąć. To nie będę nagrywał. Ale nie, w ogóle. No ogólnie bardzo szybko na tej firmie poszło, naprawdę. Na niejednej mniejszej firmie schodzi 5 razy dłużej niż na tej firmie, co tutaj byłem teraz. Szybki szpil. No i dobra.
Słuchajcie, muszę sobie zobaczyć teraz te następne punkciki, żeby fajnie szło. Także co? Leżajsk i Nowa Starzyna już jest gotowa. Jest godzina 10:42. To o tej porze czasem dopiero wjeżdżam do Sącza. A mam wyjechane tylko godzina 18. Szybko to idzie. No i teraz chyba co? Ta miejscowość Czerce. 8 kg taki karton. Dosyć duży, no ale 8 kg. Czerce i później będzie jeden punkt w Jarosławiu, to są te kabiny. Dobra, to te 2 punkty, ja tylko sobie to muszę zobaczyć jeszcze na mapie. No i później tylko Jarosław zostaje. Ja pierdzielę, no to ładną sielankę chłopaki mają, jak oni tak jeżdżą sobie. To jest naprawdę, to ja powinienem mieć stawkę, kurwa, 400. To jest temat do przegadania. I łyk kawki. Do celu 35 km. Około 40 minut jazdy na 11:20-30. Tam będę. Play with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Got your love was real, but it's not for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. Zatrzymałem się w takim pięknym podkarpackim lesie. Ptaszki pięknie ćwierkają, dlatego że chciałem Wam pokazać samochód, jak się zmienił. Oczywiście to jest dopiero połowa roboty, bo to jeszcze kabina jest do oklejenia, na niebiesko musi być, znaczy do oklejenia, ona będzie malowana chyba. Tam coś dzisiaj spedytor zaglądał z tyłu, mówi, że coś mu tam na windzie nie pasuje, jakby niedokończone jeszcze, także jeszcze trochę tam roboty będzie. Zobaczcie sami. Change your energy, yeah, you switch. Tutaj trzeba zamontować jeszcze ten drugi odblask. Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known. Play with dynamite till we hit a red light. That time is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's not for us. No, you can't decide. A tu fajny piknik można zrobić. Tu jakiś pan był, chyba się speszył. Chociaż ja też byłem trochę speszony. Brzydko, kurde, bez tego wygląda. Trzeba to dokupić. Tak samo tablice są do wymiany z przodu i z tyłu, bo są takie już, no nie ma za co złapać. Najlepsze są te koszulkowe. Ładna pogoda, ładne słońce, auto pięknie wygląda, oklejone. Chce się jeździć. No i o to chodzi w życiu, żeby się chciało, a nie żeby się nic nie chciało i żeby tylko człowiek narzekał, nie? Słuchajcie, ja ogólnie to tak nie śpieszę się, mam wywalone, nie? Ja jestem przyzwyczajony, że ja późno kończę. To dla mnie to jest sielanka, kurde, taka trasa. Na pewno chłopaki by szybciej przejechali z tej trasy. Ale ja się nigdy nie śpieszyłem, zawsze przyjeżdżałem. Wydaje mi się, że na końcu. Skręć w lewo, mi mówi. Tu jest 3,5 tony, no to dobrze, to trzeba jechać w lewo. Ale jeszcze 3 km. Sieniawa. No, przypuszczam, że to jest tego pana tutaj posiadłość, ta cała agroturystyka. No bardzo piękne tutaj to wygląda. Zielona Dolina się nazywa. A tutaj już teraz za dużo nie widać. No ale piękne miejsce. Przeogromna posiadłość tutaj. Też tam wiadomo, nie chcę nagrywać, nie wiadomo co. Tak, tylko z wierzchu tam nic się chyba nie dzieje, jak nagrałem.
bramy kawałek. Padł mi mikrofon, muszę sobie podładować. Dobra, następny punkcik Przeworsk. Stalbut, kabiny prysznicowe, 22 km. Na 12:10 tam będę. O kurczę, odcinkowy tutaj zrobili też. No, tych odcinkowych to teraz wszędzie, kurde, robią te odcinkowe ograniczenia. Tutaj trzeba uważać, nie patrzeć się. To znaczy trzeba uważać i patrzeć się na znaki, a nie jeździć na pamięć. A ty, mikrofoniku, się ładuj. Słuchajcie, zjeżdżam na pauzę, bo znowu mi wariuje ten mikrofon. Ładuje, nie ładuje, sam się załącza, łączy z kamerą. I tak muszę jakąś pauzę zrobić. Może coś zjem, jakiegoś hot doga. Coś znowu mi szwankuje ten mikrofonik. On od początku był dziwny. Tak go dam, nie ładuje. Wypnę i wepnę, to nagle ładuje. I to jest takie dziwne. Coś go boli. O, teraz go połączyło z kamerą. Ale dlaczego? Nie powinno. On się teraz powinien wyłączyć, bo go wyłączyłem i powinien się ładować. Znowu coś się dzieje. Elektronika. Złośliwość rzeczy martwych. No dobra, trzeba zdjąć tego pasa, bo sobie zapomniałem o pasie. A za długo w pasie nie wolno jeździć, bo ci osłabi mięśnia. Idę chyba na tą stację. A rozprostować nogi. 30 minut, może naładuję ten mikrofon przez ten czas troszkę. No i co? Obcykałem sobie mniej więcej te punkty w Jarosławiu, tak żeby mniej więcej widzieć, w jakich miejscach mam kręcić, jakieś punkty charakterystyczne. Ulicę mniej więcej kojarzę, ale tam, no wiadomo, punkty mogę pozapominać. Kończę pauzę, jeszcze mi zostało tam parę minut, a w sumie już mogę jechać. Hot doga jeszcze zjem. Mikrofon się ładuje. No i ogień na tłoki ten Jarosław jeszcze i później cyknę autostradkę i powrót tylko zostanie. No, powiem wam, że to w takie zadupie muszę tutaj wjechać. No, chyba innej drogi nie widzę. I co teraz? Gdzie mam wyjechać teraz tym Mercedesem? Ciekawe, czy tu się zmieszczy te kable, kurwa, u góry.
wiecie, być może tu jest jakaś inna droga dojazdowa, tylko że ja sobie o tym nie wiem. No, tu jest jeszcze jakaś droga, ale ona wcale nie jest lepsza. Podłączyłem mikrofon, może teraz będzie lepiej słychać. Chyba się już troszkę podładował. Najbardziej mi te kable niepokoją, niskie. To są drogi i punkty dla busów, a nie dla solówek. To znaczy, no bez przesady, no jeszcze da się wjechać, no ale na przykład zimą może być problem. Przodem czy tyłem będzie lepiej? Chyba przodem, nie? I zahaczę tam. Dobra. Może to tu? Zaraz zapytam. Jeszcze niżej, jeszcze niżej. No to jedziemy niżej. O, ale wam powiem, że tutaj mogłem tyłem wjechać, bo nie ma gdzie tutaj za bardzo zawrócić. Także trzeba będzie chyba tyłem też wyjeżdżać. Kupiłem sobie nowe rękawiczki. Sobie patrzę, gdzie ja to jestem. No ale przypomina mi się, wszystko mi się przypomina. Już wiem, gdzie jestem. Porobili dużo tych nowych dróg, łączników takich i człowiek tak się później trochę gubi, w którym to miejscu jesteś, nie? Retrospekcja. Piękne, stare miasto. Tak samo jak Przemyśl. Jedni lubią takie miasta, inni nie lubią. Nie pamiętam, czy byłem tu na rynku kiedyś. No kiedyś tam jeździło się z jakimiś chorekami, kurde, na rynek, ale tak, żeby sobie pozwiedzać, to tak nie bardzo. Puścisz mnie? Dzięki. Miasto tętni życie. Kurde, co tutaj zrobili? Jakieś ronda? To ja już nie kojarzę tych rond tutaj. 12 ton, to ja spokojnie tam mogę jechać, dobra. Puścimy go. Dawaj. No, musisz, kolego, się zatrzymać. Dziękuję. Trzy i pół tony. Ale pamiętam, że tu się skręcało. Ale tutaj... Nie no, ten też tutaj pojechał. No to jedziemy. Ale ciężko to ma, ciasno. Ciaśniutko. O, prawie kurwa. Prawie mu tam majtło w to lusterko. Czemu z tej koparki, chłopie, tego lusterka nie złożysz? No chyba, że się nie da. Ja nie wiem. Teraz ja.
Mi to coś lepiej poszło. Ale się kurzy. Już mi zgrzyta między zębami. Ale ta moja soluwa rzeczywiście głośno się tak rozpędza. Ale już co ja zrobię? Spoko, jest okej. Zmieszczę się, chłopie. Nie musisz cofać. No, powiem wam, że się jedzie i jedzie. Dojechać się nie można. Parę metrów do celu, a jadę 10 na godzinę. Wszędzie remonty. No ale cóż, mogłoby być gorzej. Na przykład mógłby padać deszcz. Albo właśnie tak jak teraz przed sobą widzę, mogłaby być zablokowana droga. Pięknie. Nie wiem, przejadę tu? Chyba nie przejadę. Zajebiście. Muszę jakoś zawracać, czy co? Już naprawdę jest niedaleko. Podejmuję próbę po prostu dojazdu inną drogą. Zobaczymy, jak mi się uda, to się uda. A jak nie, to tylko zmarnuję kupę czasu. W takich momentach właśnie trzeba zachować zimną krew, a nie się ściekać na cały świat. Ale wiadomo, to jest denerwujące, nie powiem. No dobra, słuchajcie, dojechałem sobie do takiej drogi. Proszę bardzo, tu jest 3,5 tony. Także dziękujemy. Jedziemy dalej. Dziękuję, do widzenia. Ślepa genia, ślepa droga. Także proszę nam pokazać następny punkcik. Sanowa Decor Studio Jarosław. Kieruj się na wschód. Ten GPS, zanim się obróci w dobrym kierunku, to człowiek źle skręci. No i zobaczcie, no i tylko straciłem czasu, nie? Na przedzieranie się przez jakieś kurde ciasne drogi. Brak wiedzy o trasie. Ale nawet i na mojej trasie przecież nieraz nie znam punktów też, jakich jadę gdzieś i coś nowego się okazuje. Jakby się tak miał człowiek ze wszystkiego wściekać, denerwować. No i dobra, gdzieś to tutaj było. Ten dekor. O, nawet go widzę. Z tego co pamiętam. Tu mam jedną kabinkę prysznicową. I ona leży na takim stojaku, zbita na takich dwóch paletach, takich potężnych po tych kabinach. I ona zajmuje dosłownie, nie wiem, z 3-4 miejsca paletowe. Ja tu kiedyś przyjeżdżałem z jakiejś innej firmy, zbieraliśmy tą makulaturę, ale tutaj tu były jakieś delikatesy. A teraz jest jakiś sklep z kwiatami. Dzień dobry. Tam mieli magazyn, okej. Kurde, jak to człowiek wszystko już zapomni. Od razu sobie zawrócę, będzie już spokój, nawet będzie lepiej zrzucić. No dobra, to co? Zostało mi tylko 3 punkty i te 3 punkty są w sumie na jednej ulicy wszystko. No to zawracam się kawałek do centrum, to już szybko pójdzie, te punkciki 3 i na bazę to jest ile? Za 40 minut z Jarosławia, może mniej? 14:20 jest w tym momencie. No załóżmy, że do 15 zejdzie. Kurde, to ja przed 16 jeszcze mogę być na firmie. No nie, no spoko, dla mnie to jest standardowy czas. Ja to przyjeżdżam 17, 18.
Na pewno chłopaki by to szybciej zrobili, na pewno. Trzeba się zapytać, gdzie to zrzucić i tyle. Ja z paleciakiem jadę, a to są dwie paczuszki po prostu, no i tyle. Na każdym jednym punkcie, na każdym jednym, jak tutaj na tej trasie dzisiaj jestem, ktoś się mnie zapytał, czy kameruję, po co kameruję, dlaczego kameruję, gdzie kameruję. Zostały mi dwa miejsca i to są dosłownie też w rękę wziąć, co tam jest, jakiś materac chyba i jakiś kartonik jeszcze i tyle. Lajtowa robota, naprawdę. Mogliby mi tak czasem dać taką 2 dni w tygodniu, taką traskę. To bym nawet się nie rzucał o to, że chcę stawkę większą. No ile ja zrobiłem kilometrów? 150 raptem. Dzisiaj w tym momencie mniej więcej tyle mam. Jeszcze tylko z 50 powrotu i nawet nie wiem, czy 200 nie wejdzie. To jest naprawdę dla kręgosłupa to jest dużo. Czasem tak odpocznie ten kręgosłup od tego siedzenia. No i tu będzie jeden stop, a drugi pewnie gdzieś tutaj obok zaraz. I tyle roboty na dzisiaj. O, tutaj też pisze most. No, czyli drugi punkcik jest tutaj. Malarnia proszkowa. Czyli 2 punkty w jednym miejscu. Tak to można robić. To troszkę waży. Jak tam postawić? Co mi tu pisze? No tak, no farba. Delta Cert. Aha, zamknięte. Nie, to coś się właśnie Tak? blokuje. Bardziej niż zwykle tak naprawdę, nie wiem czemu. Czy płomyczki jakieś Coś tam trzeba poprawić pewnie. Dobra. No i wyjeżdżam już z tego Jarosławia. Pokazuje mi, że będę na 15:30, 40. Nie wiem, czy coś ciekawego się działo dzisiaj. No może coś tam się działo. Czy to nie będzie jakiś nudny film? No ale chyba go wrzucę, nie? Niech coś tam sobie co tydzień jest na tym kanale. A, nie zdążymy. O, popatrz, migacza nie dał. Dopiero jak już skręcał. No to co, chciałem się z widzami pożegnać. Subskrybujcie, lajkujcie. Niech coś tam się rozkręca, to zobaczymy. No i puszczę chyba jakiegoś timelapsa jeszcze. Chyba, że coś jeszcze dogram na magazynie, zobaczymy na końcu. Też lubicie robić najdalej oddalony punkt od bazy jako ostatni i później sobie wracać już z tego miejsca? Prawie wyjechałem już na autostradę prywatnym samochodem. Do domu jechałem. Dostałem telefon jeszcze od szefa, że kabina będzie malowana na weekendzie, że samochód będzie na
poniedziałek albo wtorek gotowy. Także się kurde jeszcze musiałem zawrócić. No bo muszę powyciągać te łachy wszystkie. Będę znowu tym niebieskim jechał. Starym.